Oto nasze Słońce. Przez większość czasu, kiedy istnieje ludzkość, mogliśmy podziwiać je tylko za pomocą własnych oczu. Wyglądało dla nas jak bardzo jasna plama na błękitnym niebie. Wraz z rozwojem nauki i przyrządów optycznych mogliśmy przyjrzeć mu się nieco dokładniej. Najpierw zobaczyliśmy plamy na jego powierzchni. Potem więcej szczegółów, jak granulacje. Odpowiednie filtry pozwoliły dostrzec niesamowite jęzory plazmy wijące się dookoła jego tarczy. To protuberancje, gorący gaz uwięziony w magnetycznych pętlach. Jednak to, czego dokonała sonda Solar Orbiter, ukazuje naszą gwiazdę w świetle, jakiego do tej pory jeszcze nie doświadczyliśmy. Oto nasze Słońce. W marcu sonda Solar Orbiter zachwyciła nas najlepszymi dotychczas zdjęciami Słońca z rekordowo bliskiej odległości. Czym zaskoczyła nas teraz? Europejska Agencja Kosmiczna właśnie opublikowała nagranie z pierwszego przelotu sondy w odległości zaledwie 48 milionów kilometrów z punktu zwanego peryhelium, gdzie temperatura jej tarczy ochronnej wynosiła aż 500 stopni Celsjusza. Podczas przelotu sonda uchwyciła zjawisko nazywane pieszczotliwie słonecznym jeżem, czyli zobrazowany w ultrafiolecie obszar o średnicy 25 000 kilometrów, na którym wyraźnie widać wystrzeliwane we wszystkich kierunkach kolce rozgrzanych gazów. Zachwyceni badacze są przekonani, że dane dostarczone przez Solar Orbitera już teraz wystarczyłyby na wiele lat analiz, a to dopiero pierwsze z 15 bliskich zbliżeń sondy do Słońca. Według planu misji do 2030 roku nastąpić ma jeszcze bliższy przelot, tym razem w odległości 40 milionów kilometrów od naszej gwiazdy. Na nagraniu opublikowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną przedstawiającym słonecznego czy kosmicznego jeża umieszczono dla porównania okrąg wielkości Ziemi. Dzięki niemu możemy zobaczyć, jak ogromne są kłęby wyrzucanych w przestrzeń gazów i łuki pól magnetycznych. Patrząc na tę skalę, człowiek przestaje się dziwić, że Słońce jest w stanie podtrzymywać reakcje termojądrowe przez miliardy lat. Zdecydowanie ma odpowiednio duży zbiornik potrzebnego paliwa. Głównym celem misji Solar Orbiter, oprócz wykonania tych niezwykłych zdjęć i nagrań, jest zbadanie powiązania między zjawiskami występującymi na Słońcu i całą heliosferą, czyli rozległym obszarem oddziaływania gwiazdy. Wszędzie tam, gdzie docierają wyrzucane przez gwiazdę naładowane cząstki tworzące wiatr słoneczny. Ruch tych cząstek i pola magnetyczne, które na niego wpływają, nazywamy kosmiczną pogodą. Do osiągnięcia tego celu konieczne są oczywiście odpowiednie narzędzia. Solar Orbiter wyposażony jest w aż 10 zaawansowanych urządzeń, z których 9 operują właściwie rozsiani po Europie członkowie Europejskiej Agencji Kosmicznej, a jednym zaś NASA. Dzięki nim po raz pierwszy naukowcy mogą badać, jak to, co się dzieje na powierzchni Słońca, przekłada się na warunki panujące wokół sondy i jak wpływa na nią samą, oddaloną o miliony kilometrów, dryfującą w strumieniu wiatru słonecznego. Oczywiście im bliżej gwiazdy się znajduje, tym więcej szczegółów może dostrzec, jak na przykład nakierowany prosto w stronę Ziemi koronalny wyrzut masy, który może stanowić poważne zagrożenie dla ziemskiej sieci informacyjnej, a nawet astronautów przebywających akurat w przestrzeni kosmicznej. To wielki krok dla rozwoju prognozowania kosmicznej pogody, która do tej pory pozostawała dla nas może nie zupełnie zagadką, ale było wciąż jeszcze mnóstwo tajemnic. Przykładem takiego prognozowania i ostrzegania o zjawiskach na Słońcu było przekazanie w mediach społecznościowych informacji o takim wyrzucie masy przez zespół Solar Orbitera. 10 marca sonda wysłała dane z analizatora pola magnetycznego na Ziemię. Po przeanalizowaniu danych zespół określił, kiedy podmuch plazmy niewątpliwie dotrze do nas i tak 18 godzin później obserwatorzy z koła podbiegunowego mogli zobaczyć zorzę polarną, która pojawiła się dokładnie w wyznaczonym czasie. Na 5 dni przed dotarciem do peryhelium, z którego sonda wykonała m.in. nagranie słonecznego jeża, nastąpił wybuch wysokoenergetycznych cząstek wykryty przez urządzenie EPD, czyli Energetic Particle Detector. Te o największej energii pierwsze dotarły do sondy, a zaraz za nimi podążały te o niższym poziomie energetycznym. Według eksperta Javiera Rodrigueza Pacheco z hiszpańskiego Uniwersytetu w Alcali, cząstki te nie mogły powstać blisko sondy, to znaczy w warstwie koronalnej. Musiały więc zostać wyemitowane przez warstwę bliższą powierzchni Słońca. Tego samego dnia urządzenie monitorujące aktywność fal radiowych i plazmy wykryło charakterystyczny podmuch fal radiowych wytwarzanych, kiedy naładowane cząstki, głównie elektrony, wirują wraz z
kątami pola magnetycznego Słońca. Kolejne 2 aparaty monitorujące te zjawiska, czyli Extreme Ultraviolet Imager i tzw. STIX, czyli spektrometr promieniowania rentgenowskiego, zarejestrowały potencjalną przyczynę tego niecodziennego wyrzutu cząstek. Dokładna analiza połączonych wyników badań z tych urządzeń to kolejny cel członków misji. Na podstawie składu cząstek badacze sugerują, że najprawdopodobniej zostały przyspieszone raczej stopniowo przez koronalny wstrząs, niż w wyniku nagłego rozbłysku. Możliwe też, że takich miejsc zdolnych do przyspieszania cząstek jest o wiele więcej, czego dowodzą zdjęcia rentgenowskie wykonane przez urządzenie STIX. Co ciekawe, znajdujące się na pokładzie sondy urządzenie monitorujące pole magnetyczne, w skrócie MAG, nie wykryło w tym czasie nic związanego z tym, co wydarzyło się wtedy na Słońcu. Według badaczy nie jest to jednak nic dziwnego. Początkowo koronalny wyrzut masy niesie ze sobą silne pole magnetyczne, łatwo wykrywalne dla MAG, ale pozostałe wysokoenergetyczne cząstki lecą o wiele szybciej, wypełniając jednocześnie dużo przestrzeni, dzięki czemu Solar Orbiter może je wykryć. Jeśli jednak taki wyrzut masy nie będzie skierowany bezpośrednio w kierunku sondy, urządzenie MAG nie zarejestruje jego oddziaływania magnetycznego, jak twierdzi kierownik projektu Tim Horbury z Imperial College w Wielkiej Brytanii. Co do samego pola magnetycznego, wszystko zaczyna się w fotosferze, czyli widzialnej powierzchni Słońca. To tam następują wyrzuty wytwarzane początkowo w jądrze gwiazdy. By sprawdzić, jak to dokładnie wygląda, Solar Orbiter używa urządzenia wykonującego analizę polarymetryczną i heliosejsmiczną, w skrócie PHI albo PHI. Dzięki niemu można zobaczyć północny i południowy biegun magnetyczny na fotosferze, a także miejsca na powierzchni Słońca rozrywane od wewnątrz przez fale sejsmiczne. Ostatnio opowiadaliśmy Wam jeszcze o jednym urządzeniu, które bada skład korony słonecznej, czyli o tzw. SPICE. Tworzone w ten sposób mapy pierwiastków są potem porównywane ze składem wiatru słonecznego, który z kolei analizuje Solar Wind Analyzer, czyli SWA. Według Frederica Oshera z Instytutu Astrofizyki we Francji, dzięki tym analizom będzie można śledzić zmiany w składzie wiatru słonecznego i określić mechanizmy odpowiedzialne za jego przyspieszanie. To z kolei przełomowy krok w dążeniu do poszerzenia bazy wiedzy o aktywności Słońca, rządzącego całym naszym Układem Słonecznym. W końcu będzie można w czasie rzeczywistym prognozować warunki kosmicznej pogody. Pędzące z prędkością światła dane z Solar Orbitera są na bieżąco dostarczane na Ziemię i gotowe do analizy, dzięki czemu być może będzie można uniknąć dewastujących konsekwencji takich koronalnych wyrzutów masy skierowanych w stronę naszej planety lub statków załogowych. Pomagać będą w tym też sondy stereo, które obserwują boki naszej gwiazdy, a więc już zawczasu będą mogły powiadomić nas o np. przesuwającym się po tarczy Słońca ognisku zapalnym, z którego taki wyrzut koronalny może wylecieć, kiedy będzie skierowany prosto w naszą planetę. Już teraz badacze analizujący dane z sondy Solar Orbiter mają pełne ręce roboty, a to dopiero początek misji. W 2026 roku sonda wejdzie w pole grawitacyjne Wenus po raz 5, co znacząco zmieni nachylenie orbity Solar Orbitera i tym samym rozpocznie się kolejny etap misji. Sonda po raz pierwszy będzie mogła obserwować bieguny Słońca, ich skomplikowaną sieć magnetyczną z tak bliskiej odległości, co z pewnością przyczyni się do rozwiązania zagadki 11-letniego cyklu aktywności słonecznej. A skoro już jest o Słońcu, co robi Słońce? Otóż pali. A co się jeszcze pali? A właściwie wypala kawę. I my, moi drodzy, mamy już od dłuższego czasu w naszej ofercie naszą Astro kawę. Bardzo smaczną, co zresztą mnóstwo ludzi już potwierdziło. Także jeżeli macie ochotę spróbować naszej Astro kawy czarnej dziury, to zapraszam Was do naszego Astro Shopu. Link znajdziecie w opisie tego filmu. No i cóż, my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!